Komisja The European Commission has approved Europejska zatwierdziła odblokowanie zaliczek z unblocking the front payment zamrożonego dotychczas węgierskiego funduszu naprawczego. from the frozen sort of fund for the Hungarian reconstruction fund. Jest to próba skłonienia Budapesztu do wycofania weta w sprawie unijnej pomocy dla Ukrainy. It is an attempt to persuade Hungary to stop its veto when it comes to European Union aid towards Ukraine. So the European Union wants to help Ukraine. Hungary has vetoed it, of course, and now the European Union is attempting to bribe Hungary into withdrawing its veto by unfreezing some of the funds for reconstruction. That's basically what's happening. Right? Right. Are we on the same page? Have I translated it sufficiently for people to understand? Hopefully. Hopefully. Komisja Europejska pozytywnie oceniła zaktualizowany węgierski plan odbudowy. So the European Commission has positively judged the current Hungarian plan of reconstruction. Wartość planu wynosi obecnie blisko 10,5 miliarda euro. And the plan is basically 10.5 billion euro right now. That's the estimation. 6,5 w postaci dotacji oraz blisko 4 miliardy w postaci pożyczek. 6.5 in form of donations and 4 in form of loans. Rada Europejska będzie miała teraz 4 tygodnie na zatwierdzenie oceny komisji i So the European sort of okay, I have to do a little bit of a the Council of Europe. There you go. zezwolenie. Rada Europejska będzie miała teraz 4 tygodnie na zatwierdzenie oceny komisji So the Council of Europe will now have 4 weeks to sort of give its seal of approval on the judgment of the European Commission i zezwolenie Węgrom na otrzymanie tych środków. and to allow the Hungarians to receive that money. Jednocześnie decyzja ta nie oznacza, że rząd węgierski otrzyma pieniądze od razu. On the other hand, that decision does not mean that Hungary is going to receive that money straight away. Komisja zezwala na regularne wypłaty jedynie pod warunkiem zadowalającego zakończenia przez kraje reform mających na celu The Commission only agrees to periodically give the money if the results of the reforms will be satisfactory. So it works like this. Hungary does blah, 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 meets certain goals. The Commission looks at it and says, okay, you can get the next batch of money. And then rinse and repeat. Hungary reaches some more goals, it gets more money, etc. That's how it works. ochronę interesów finansowych Unii i wzmocnienie niezależności sądownictwa. Wcześniej ochronę interesów jedynie pod warunkiem zadowalającego zakończenia przez kraje reform mających na celu ochronę interesów finansowych Unii i The reforms that are looking for is the defending of the financial interest of the European Union wzmocnienie niezależności sądownictwa. and the strengthening of the independence of the courts. Interestingly enough, that is also a thing that is very similar to what the European Union has against Poland, the independence of the courts. Wcześniej media informowały, że Komisja Europejska zamierza do końca listopada odmrozić alokację dla Węgier około 13 miliardów euro.
So before there was talk of unfreezing up to 13 billion euro for Hungary. Władze Unii Europejskiej oczekują, że potem premier Węgier Viktor Orban poprze propozycję Komisji dotyczącą zwiększenia budżetu Unii Europejskiej i przeznaczenia znaczącej pomocy finansowej dla Ukrainy na najbliższe lata. So what the European Union is hoping is that move will convince Orban to stop vetoing and to agree for an increased budget of the European Union and to delegate a substantial amount of financial help towards Ukraine in the incoming years. So as I've said, basically the European Union is, by unfreezing funds for Hungary, trying to persuade it to agree, to play ball and agree for substantial help towards Ukraine. That's basically it. W poniedziałek do Budapesztu na rozmowy dwustronne przyjedzie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. So, Spotkanie na rozmowy pomocy finansowej dla Ukrainy na najbliższe lata. W poniedziałek do Budapesztu na on Monday, rozmowy dwustronne przyjedzie for a two-way negotiation talk, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Charles Michel, the sort of chairman, I guess that would translate, of the European Council, will come to Budapest. Spotkanie odbędzie się w ramach przygotowań do zbliżającego się szczytu Rady Europejskiej zaplanowanego na 14 i 15 grudnia. So this meeting will be in the context Przewodniczący of Rady the Europejskiej upcoming Charles Michel. Spotkanie odbędzie się w ramach przygotowań do zbliżającego się szczytu Rady Europejskiej. another term I need to translate. I guess Spotkanie odbędzie się w ramach przygotowań it will be as part of the preparation for the upcoming European session on the 14th and 15th of the next month. do zbliżającego się szczytu Rady Europejskiej zaplanowanego na 14 i 15 grudnia. Powodem wizyty może być list, który według Politico Orban wysłał niedawno do Michela. And the reason for the meeting might be a letter that Orban has allegedly sent to Michel, Grożąc wykolejeniem rozmów w sprawie Ukrainy. in which he threatened to derail the talks regarding Ukrainian aid. Orban uważa, że bez strategicznej dyskusji na temat wspólnej polityki w tej sprawie nie może zostać podjęta decyzja o rozpoczęciu rozmów o jej akcesji. Orban says that without a strategic talk about how the help should be done, there can be no talk about implementing such aid. Dalszym wsparciu finansowym i kolejnych sankcji na Rosję. Or, that there can be no talk of any help to Ukraine or sanctions against Russia. That's Orban, Viktor Orban. Przywódcy państw członkowskich mają w połowie grudnia głosować nad wszystkimi tymi kwestiami. So the leaders of all the European Union countries are supposed to vote in all of these matters. Viktor Orban kilkakrotnie mówił, że skorzysta z prawa weta wobec przyznania Ukrainie pomocy europejskiej. Viktor Orban has said numerous times that he will use his right to veto any sort of support towards Ukraine in those upcoming talks. Zaostrzenia reżimu sankcji wobec Federacji Rosyjskiej i Or he will also veto any attempts to increase sanctions against Russia. rozszerzenia Unii Europejskiej, aby uzyskać odblokowanie funduszy europejskich przeznaczonych dla Węgier. And also he will veto any attempt to broaden the European Union in order to just unlock the funds for Hungary. Rosja i Chiny Oh, there we go. So there you have it. Orban's gonna veto no matter what. I mean, there's an attempt
from the European Union to sort of placate Orban, which is surprising because I've heard that there were serious talks about implementing aid and bypassing the veto somehow. So I wonder how that's gonna end, if the veto is gonna do anything, or if the European Union's actually gonna, in some inventive way, bypass it and aid Ukraine anyway. The Kremlin called nonsense reports about the construction of a tunnel to Crimea, Russia sources. Well, I'm not sure I trust the Kremlin. I'm not even sure if I trust the Kremlin in anything. Like the Kremlin calling anything nonsense it's not a credible source to me when Kremlin calls anything nonsense. Orban has degraded Hungary into corrupt kleptocracy. Well, it is unfortunate, but he is in charge. And he is in European Union, so he still has sway over matters. Would they bypassing be on the basis of some established law or precedent, or would they just be flat out ignoring the veto? Like they would have to think of some new creative way, I assume, to overcome the veto. I'm not sure what that way would be. I'm not even sure if there's a precedent for something like this. I mean, from the news that we've just heard, the European Union is trying to sort of placate Orban to sort of bribe him into not doing the veto. So maybe it's not as easy as it seems to just. Now we're getting to the next. Russia and China are gonna build the tunnel, and Kremlin saying that it's nonsense. It's not reassuring me in any way, to be honest. Nor Ahunow. Zbudują podwodny tunel. Ma on połączyć Rosję z Krymem. Washington Post podał, że Rosja i Chiny przygotowują projekt, którego celem So Washington Post is the source. According to Washington Post, Russia and China are preparing an underwater tunnel, which actually gels pretty interestingly with the video that we've just watched about cutting off Russia from Crimea via a bridge. I guess that tunnel would sort of circumvent that. będzie ochrona rosyjskiej logistyki i połączenia okupowanego Krymu z Rosją tunelem. Oh, see, the reasoning would be defending Russians' logistics and ensuring a connection between Crimea and Russia. Z powodu stałych ataków armii ukraińskiej na most krymski. Because of the constant attacks of Ukrainian army on the Crimea bridge. Dziennik twierdzi, że Chiny zastrzegłyby o planach nie informować, gdy Washington Post has informed that Washington Post has stressed that China has made it, I guess, a point not to disclose these plans. gdyż obóz krymski. Dziennik twierdzi, że Chiny zastrzegłyby o planach nie informować, gdyż obawiają się rozgłosu i krytyki. See, because China fears critique over such plans. Z przechwyconych rosyjskich e-maili, którymi SBU podzieliła się z Washington Post, So there are some emails, I guess, I'm not sure if this is such strong evidence, captured emails that were given to Washington Post, but God, I guess it's better than nothing. I guess we can sort of delegate this to the realm of speculation for now. It would be pretty difficult. wynika, że rosyjskie i chińskie firmy planują budowę podwodnego tunelu transportu. So I guess according to some leaked emails, China and Russia companies are planning to build an underwater tunnel connecting Crimea and Russia together. Portowego, który połączy Rosję z okupowanym Krymem.
Celem projektu The goal of the project for Russia is the defense of its logistics from the attacks of Ukraine. And the goal of China is the spread of global infrastructure, transportation infrastructure, and ports. The Washington Post. dla Rosji jest ochrona logistyki przed uderzeniami Ukrainy, podczas gdy celem Chin jest rozbudowa globalnej infrastruktury transportowej i portów, napisał The Washington Post. W materiale podano także, że w tym celu utworzono już specjalne rosyjsko-chińskie konsorcjum. Oh, a special consortium has been created apparently, according to those leaked documents, those leaked emails, which I'm not sure I 100% trust, but let's just delegate it to sort of speculation for now. Although it does not seem that unlikely that Russia would want to do something like this, considering all things considered. We'll just see. We'll see if a tunnel. We'll just have to see if a tunnel, if in the near future a tunnel emerges, materializes, that will connect Crimea to Russia. I suspect it would be for. I suspect currently it would be primarily for military use, since the Ukrainian attacks are sort of undermining military use of the bridge, right? So I assume that's at least currently primarily a gold a thing that's gonna be built for military use. I'm not sure if Russia is interested in building anything for civilian use at the moment, quite frankly. I'm not so sure. W którym chcą uczestniczyć struktury powiązane z przyjacielem Putina, oligarchą Arkadiem Rottenbergiem, Hold on, którego firmy uczestniczyć struktury powiązane, tworzono już specjalne rosyjsko-chińskie konsorcjum, w którym chcą uczestniczyć struktury powiązane z So in this consortium, structures connected to some oligarch, przyjacielem Putina, a oligarchą friend of Putin, Arkadiem Rottenbergiem, Arkady Rottenberg, will want the oligarch wants to take part, wants to have a piece of this pie, of this underwater tunnel pie. którego firmy budowały most krymski. Oh, so the companies of that oligarch have actually built the Crimea Bridge while we're at it. Jednocześnie po stronie chińskiej państwowy gigant CRC On the other hand, on the China side, the national giant który zbudował wiele największych autostrad i that has built some of the biggest highways linii kolejowych w Chinach and railway lines in China, oraz nawiązał w ostatnich latach znaczące powiązania z Rosją, and that giant company has created substantial links with Russia in recent years. planuje przyłączyć się do konsorcjum. Plans to join that consortium. Mamy potwierdzenie od naszych chińskich partnerów o gotowości We have confirmation from our Chinese partners of the readiness of one of their biggest companies, CRCC, to take part in as the general sort of as a general performer. General contractor, I guess. Okay, that works. As a general contractor in the building of the tunnel under the Karchensk
uh, under the Karchansk Strait. Yes, under the Kerchansk Strait. Vladimir Kaluzhny. Gotowości jednej z największych chińskich firm CRCC do udziału w charakterze generalnego wykonawcy w budowie tunelu pod cieśniną kerczeńską. Zacytowano e-mail rosyjskiego biznesmena Oh, a mail from a Russian businessman, Vladimir Kaluzhny, has been quoted. So more of the leaked emails. Seems a difficult project to accomplish with Crimea being with striking range of Ukrainian explosives. It would likely have to be under deep secrecy, and even then it would be hard for Ukraine to not be made aware of such a development considering their surveillance capabilities. Otherwise, Russia would have to divert anti-artillery devices to protect the construction as it's being made now. Well, we'll see. We will just have to observe and see if any sort of tunnel materializes under our noses, won't we? I mean, technically speaking, they could it's an underwater tunnel, so they could try to sort of hide where exactly the tunnel will be built somehow, I guess. No? They could try to hide the exact location of the tunnel until it's made. I'm not even sure how difficult it is to strike underwater targets like that. Okay, let's just continue. Władimira Kałużnego, który jest odpowiedzialny za konsorcjum rosyjsko-chińskie. Oh yeah, the Vladimir Kaluzhny is the person responsible for the whole consortium, just to be clear. Washington Post próbował skontaktować się z Kalużnym, ale ten Washington Post tried to contact Kaluzhny, stwierdził, że nie odpowiada wrogim mediom. but he said that he does not talk with hostile media. So that's a thing. List Kalużnego był adresowany do Georgija Muradowa, Was addressed to Georgiy Muradov, stałego przedstawiciela Republiki Krymu przy prezydencie a representative of Crimea Rosji Władimirze Putinie. from Putin. W innych przechwyconych e-mailach niezwiązanych z Kalużnym także znajduje się informacja, że chińska firma będzie uczestniczyć w budowie tunelu wyłącznie From several emails not linked to Kaluzhny, information sort of emerged of Chinese companies building, of a Chinese company building the tunnel. I mean, I suppose, but hiding the entrance and exits may be harder if they're trying to link up to pre-existing infrastructure. That's a good question, but I don't know. We'll just have to observe. w całkowitej i ścisłej tajemnicy oraz że nazwa firmy zostanie całkowicie zmieniona. Szacunkowy koszt projektu And the name of the company will be totally changed for the sake of this project, which will be conducted in total secrecy. to co najmniej $5 miliardów. And the cost of this tunnel would be at least $5 billion. Komentując publikację The Washington Post, amerykańscy urzędnicy i eksperci uważają, że w warunkach wojny budowa tunelu będzie procesem bardzo trudnym, And of course, all the experts say, just as you have said, Moosewatcher, that creating such a tunnel in the midst of a war will be very difficult. który może być równie podatny na ataki Ukrainy, jak i sam most krymski. And that the tunnel that supposedly is about to be built may be just as open to Ukrainian attacks as the Crimea bridge itself.
Z kolei Chiny, zdaniem amerykańskich urzędników, mogą spotkać się z poważniejszymi sankcjami, gdyż And of course, China may meet with more serious sanctions. budowa tunelu z udziałem firmy chińskiej może zostać odebrana w świecie jako uznanie przez ten kraj Krymu za rosyjski. And because China may face sanctions because the cooperation of a Chinese company in building such a tunnel might be viewed as by the wider world as China acknowledging Crimea as Russian, which would be not a very good PR move by China, which is probably why the whole secrecy thing. Explosive from drone dropped underwater, I guess. Finlandia We might skip this one depending on what it's about. I'm just gonna listen to this one and we'll see if we're gonna skip it or not. opuszcza kolejne szlabany. Wzmocnić granice pomoże Frontex. Finlandia zamyka kolejne punkty kontrolne na granicy z Rosją, aby zminimalizować napływ. Okay, we're gonna listen to this. Yeah, why not? That's actually pretty relevant. Let's listen. Finland close more and more border things to strengthen the border. Frontex will help. Finlandia opuszcza kolejne szlabany. Wzmocnić granice pomoże Frontex. Finlandia zamyka kolejne punkty So Finland is closing more and more checkpoints on the border with Russia kontrolne na granicy z Rosją, aby zminimalizować napływ azylantów w ramach operacji to minimize the amount of asylum seekers, postrzeganej jako agresja hybrydowa Moskwy. which is looked at as hybrid warfare on the side of Russia. I'm not sure how to feel about that one, to be honest. I'm usually on the side of accepting asylum seekers and refugees, if you sort of know what I mean. I'm not a big fan of refusing asylum seekers and refugees on the grounds of it being some sort of hybrid warfare from a hostile country. This is how the border crisis on the Belarusian-Polish border started, by Polish government saying that it's a hybrid warfare from Belarus, and that's why Poland has to simply let refugees from Afghanistan to die, or Syrian refugees. I really don't like this line of argumentation, so I'm not sure if I'm happy with what Finland is doing here. Okay, we might take a look at it later. W ostatnich tygodniach przez kraj przedostało się ponad 700 migrantów z Bliskiego So, Wschodu i of course, oh my god. Afryki. W ostatnich tygodniach w ramach operacji postrzeganej jako agresja hybrydowa Moskwy. Of course, oh my god. W ostatnich tygodniach Within the last week, przez kraj przedostało się through the country, ponad 700 migrantów z Bliskiego over 700 migrants from the Middle East Wschodu i Afryki. and Africa have been able to cross to the country. Of course, it's about those evil Middle Easterners and Africans. Of course, it's hybrid warfare. I see we're having a similar situation here to Poland. Premier Petteri Orpo oficjalnie Prime Minister Petteri Orpo nie przekazał, że na granicy fińsko-rosyjskiej otwarte pozostanie tylko jedno z 9 przejść w has said that only one of the 9 checkpoints is going to remain open. Laponii. To najbardziej wysunięty na północ punkt graniczny. Dlatego dotarcie tam wymaga prawdziwego wysiłku. And it's the most sort of inward thing, so this checkpoint requires a lot of effort to get into. Na miejsce udali się dziennikarze Associated Press. So the Associated Press journalists have went to the scene Jak twierdzą, by przekroczyć granicę i znaleźć się w lapońskim Sala, to cross the border and
get on the side of the Japanese Sara. Część ludzi porzuca swoje auta i przesiada się na rowery. Some people abandon their cars and switch to bicycles. Kraj w zeszłym tygodniu zamknął 4 najbardziej ruchliwe przejścia. The country has closed 4 of its most active checkpoints last week, Jednak te środki okazały się niewystarczające. but that proved to be inadequate. W nocy z piątku na sobotę opadną At night from Friday to Saturday, kolejne szlabany. more checkpoints will be closed. Jeśli zajdzie taka potrzeba, rząd jest gotowy podjąć dodatkowe działania. If need be, the government is ready to take additional steps. Fińska Straż Graniczna oświadczyła w piątek, że od przyszłego tygodnia długą na ponad 1300 km granicę z Rosją dodatkowo chronić będzie kilkudziesięciu funkcjonariuszy Europejskiej Agencji Straży Granicznej Oh god. i Przybrzeża. Dodatkowo chronić, że od przyszłego So the tygodnia długowe działania. Fińska Straż Graniczna Finland Border Patrol has announced oświadczyła w piątek, że od on Friday przyszłego tygodnia długą na ponad 1300 km that starting next week, the over 1,300 kilometers long border with Russia will be defended additionally granicę z Rosją dodatkowo chronić będzie kilkudziesięciu funkcjonariuszy by several functionaries Europejskiej Agencji Straży of the European Agency of Border Granicznej i Przybrzeżnej Defense Frontex, aby and Frontex wzmocnić działania fińskich pograniczników w in order to strengthen the effort of the Finland Border Patrol zakresie kontroli na granicy z Rosją. when it comes to border checks of people coming from Russia. Ich zadaniem Their task will be first and foremost to patrol the border, the border under the jurisdiction, under the supervision of the Finland Border Patrol, and to give them support. Artu Maranen. będzie przede wszystkim patrolowanie granicy lądowej pod nadzorem Fińskiej Straży Granicznej i udzielanie jej wsparcia, powiedział ekspert do spraw bezpieczeństwa granic. Oh, said the expert when it comes to border security. Artu Maranen. Podkreślił, że kraj przygotowuje się na wszystkie scenariusze. It stressed that the country is preparing for all sorts of scenarios, even though I'm not a big fan of the whole hybrid warfare rhetoric. It usually is something that just ends up harming refugees and asylum seekers. It's not really something that is used to combat the country that is conducting the hybrid warfare. It just hits the refugees and asylum seekers the most, and nobody else really. W tym także próby przedostania się do Finlandii przez lasy po drugiej stronie Oh, so attempts to get into Finland via forests granicy. Jak that are on the other side of the border. See, I don't know. I'm skeptical of this because I can see so many parallels with Poland and Belarus. It's actually quite distressing how many strange parallels there are here. Jak informuje Frontex, pierwsza grupa pojawi się 29 listopada. So the first group from Frontex is gonna be arriving on the 29th of this month. Będą to m.in. strażnicy graniczni, There'll be border guards urzędnicy oraz and paper and fun and there'll be border guards, and then there'll be also regular sort of bureaucrats, eksperci do spraw dokumentów experts when it comes to documentation, i tłumacze. Łącznie and translators. 50 osób. 50 people in total. Według Fińskiej Straży Granicznej chodzi o udzielenie pomocy przynajmniej na okres 2 miesięcy. So according to Finland, it's about getting help for at least 2 months. The support for Finland will be not only logistical,
it's showing unity of the European Union when it comes to hybrid challenges that is affecting a member country. Hans Leitens. Wsparcie dla Finlandii będzie nie tylko logistyczne. To pokazanie jedności Unii Europejskiej wobec hybrydowych wyzwań dotykających kraj członkowski, podkreślił szef Frontexu. I really would like somebody to explain to me what the hybrid warfare is supposed to even mean. What is it supposed to even accomplish, this so-called hybrid warfare? Because all I've seen it used as is just a tool to basically persecute refugees and asylum seekers. W komunikacie wskazano, że Frontex zatrudnia obecnie 10 funkcjonariuszy pracujących na fińskich granicach. Według założeń grupa zostanie rozdzielona 10 W komunikacie wskazano, że Frontex So it was pointed that zatrudnia obecnie Frontex currently employs 10 funkcjonariuszy pracujących na fińskich 10 people working on the Finland border. granicach. Według założeń grupa zostanie rozlokowana w najbardziej newralgicznych punktach kontroli And Frontex will be sort of spread in the most neuralgic places granicznej, on the border. zarówno w południowej, jak też na odcinku północnej granicy When it comes to the south of the oraz w border Laponii. and Laponia. Finlandia oprócz wsparcia osobowego oczekuje dodatkowego sprzętu. And of course, Finland expects, apart from getting personnel, it also expects to get additional equipment. Czyli między innymi urządzeń monitorujących oraz pojazdów Monitoring equipment and also terrain vehicles terenowych, w tym wyposażonych w kamery termowizyjne. and thermovision camera equipped vehicles. Przejścia z Rosją mają być zamknięte do 23 lutego. Oh God. So the checkpoints are supposed to be locked till the 23rd of February. Okay, so that's it when it comes to this news. I'm not sure what to think about this one, considering that, as I've said, the hybrid warfare rhetoric has been pretty weaponized in the past. I'm just not sure what to think. I'm just not sure what to think of this. Okay? I'm just not so sure. So we're getting to the next news. Hmm. Incydent doprowadził Now Polaków this is something that I really wanna look into. So we're gonna listen to these news right now to see what's happening with this. The incident has driven Polish people to madness. Ukraine is withdrawing its drivers. Now that's the news that we're looking for, that we're looking to dive into. I've been waiting for this part in particular. Okay, that's the part that I've been actually waiting for. do szału. Ukraina ewakuuje przewoźników. Okay, so let's go. Podczas protestów położonej w powiecie jarosławskim, a So during the protests of the oddalonej o nie... Podczas protestów położonej during the protest of w powiecie jarosławskim,
the Jarosławski powiat that's a oddalonej o niespełna 4 km od 4 kilometers away from the border granicy z Ukrainą with Ukraine, of course. Korczowej protestowali ukraińscy kierowcy. Polish drivers, Polish truckers were protesting. There's this big protest of truckers, and that's a topic that we will be revisiting a lot because that situation's a mess. I'm not even going to pretend that it's not. W licznych grupach wyszli na autostradę i drogę krajową nr 94, by wyrazić sprzeciw wobec trwającego od blisko 3 tygodni protestu polskich przewoźników. Ci twierdzą, że w obecnych grupach wyszli z granicy z Ukrainą położonej w powiecie jarosławskim, a oddalonej o niespełna 4 km od granicy z Ukrainą Korczowej protestowali ukraińscy kierowcy. So, we are in a situation where Ukrainian drivers have started to protest as a counter-protest to the Polish truckers that have been protesting for 3 weeks now, blocking the border. Okay? W licznych grupach wyszli na autostradę i drogę krajową. In big groups, Ukrainian drivers have went to the highway Numer 94, by number 94 wyrazić sprzeciw wobec to show their sort of God to show their defiance against trwającego od blisko 3 tygodni protestu polskich the protest of Polish truckers. przewoźników. Ci twierdzą, że Ukraińcy nadużywają korytarzy solidarnościowych So the Polish truckers claim that Ukrainian drivers are abusing the solidarity corridors i stanowią uprzywilejowaną konkurencję and are overprivileged competition dla ich firm. for their companies. Nagranie z wydarzenia z Korczowej zamieścił w sieci Rafał Mekler. Rafał Mekler has sort of recorded what was happening in Korczowa. Działacz Konfederacji Wolność i Niepodległość i jeden z organizatorów polskiego protestu. Oh my god, oh crap, what? Według działacz Konfederacji Wolność i Niepodległość nagranie z wydarzenia No, really? z Korczowej zamieścił w sieci Rafał Mekler. Działacz Konfederacji An activist for the Confederation Wolność i Niepodległość of Freedom and i jeden Independence, z organizatorów polskiego one of the organizers of the Polish protestu. protests. So the Confederacy Party is behind the Polish protest, which would make it a would basically make it a fasci-inspired protest. Now that is an interesting piece of info to have. Według Meklera materiał pochodzi z czwartku According to Mekler, the material comes from 23 23rd of this month. listopada. Tego też dnia polityk opublikował je na swoim profilu w And Politico has uploaded it platformie X. on its platform X. Tego też dnia polityk opublikował je na swoim profilu w platformie On its profile on X. X. Działacz twierdzi, że protestujący wznosili okrzyki "Smert Lacham". And oh god, this is such bait. This is such bait for division. And the activist claims that the Ukrainian protesters shouted things like "death to Polish people" because Czyli śmierć Lachom. Działacz twierdzi, że protestujący wznosili okrzyki "Smert Lacham". Smert Lacham, Smert Death, Lacham. Lache is basically what Ukrainian people call Polish people. It's a long story, it's a historical thing. Czyli śmierć Lachom, odnoszącym się do Polaków. Post został szeroko skomentowany w sieci, a The post has been widely commented on the internet. większość wpisów zawiera wulgarne słowa pod adresem narodu ukraińskiego. And a lot of the entries have a lot of vulgar things to say against the Ukrainian nation. Now it all makes sense. If the Confederation Party, the infamous party who ran the campaign on the slogan of "Stop Ukrainization of Poland" is behind the Polish protest, then it all makes sense now. This is ridiculous.
This is so stupid. And the current government will not step in to do anything about the protest. And the new government cannot even form right now because the old government is stalling. Okay, I'm slowly starting to get a clear picture of what's going on here. Kiego. Po obejrzeniu nagrania okazuje się, że sprawa wygląda nieco inaczej. After watching the recording, it turns out that the whole thing looks a bit different. Oh, no, does it look a bit different? Co prawda w tłumie słychać, jak jeden z ukraińskich kierowców wzniósł taki okrzyk. Even though you can actually hear a single driver shout the death to Polish people thing. Jednak żaden z protestujących nie podchwycił tych słów. No other counter-protesters have followed up on this single chant. Why am I even surprised at this point that the entire thing was bullshit? Why am I surprised? Yes, the entire thing have been falsified by the Confederation Party. Why am I not surprised that the whole Ukrainian counter-protesters were chanting death to Polish people was bullshit? Co prawda słychać śmiech kilku osób, ale słychać Even though laughter of a few people could be heard, też słowa oburzenia innych ukraińskich you could also hear Ukrainian people being outraged. przewoźników, którzy wyrazili swój sprzeciw wobec człowieka, z ust którego padły te słowa. So there were also people that were just outright outraged by the person saying death to Polish people. So there were counter-protesters who have a legitimate grievance that the Polish protest is happening, and they were still outraged by the single driver calling for the death of Polish people. Of course. This is what happens when a fasci party starts manipulating information and people just gobble it up. They just eat it up. And that is how basically you manufacture tension between nations or something. It's ridiculous. It's so stupid. Yeah, for supposed anti-Polish protests, it seems rather lame. I don't see any Polish flags being burned, nor do I see any Ukrainian neo-Nazi. Like, come on. One dude chanted death to Polish people and other Ukrainian people got mad at him. And this was basically framed as, oh, Ukrainian people calling for the death of Polish people. Just ridiculous. Słychać też, jak inni Ukraińcy zwracają mu uwagę, że tak nie można krzyczeć. You can also hear Ukrainian people telling the single driver that such things should not be said. Nagranie w mediach społecznościowych skomentował także ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. The recording was also commented by a priest Walczący called od lat społecznościowych skomentował także ksiądz Tadeusz priest Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Isakowicz-Zaleski, Walczący od lat o godne upamiętnienie polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. who has been fighting for years for the commemoration of Polish people murdered during World War II by Ukrainian UPA, I assume. Duchowny w swoim wpisie stwierdził, że Ukraińcy skandowali śmierć Lachom, co The priest has said that Ukrainian people shouted death to Polish people, nie jest zgodne z zamieszczonym w filmie, na którym wyraźnie słychać, że był to okrzyk jednej osoby. which is not okay. The priest says that it's not accurate with the video in which only one person can be heard saying that. Czemu policja, prokuratura i Ministerstwo Sprawiedliwości nie reagują na banderowców? Oh no, wait a minute, never mind. The priest is a jackass. Why doesn't the police why doesn't the police or the prosecution or
the Ministry of Justice react to the Bandera shouts death to Polish people. The lack of reaction to the threats to Polish people is not only a sign of weakness of the Third Polish Republic, but also an invitation for blood to be spilled. So stupid, I swear. One guy who was ostracized by other protesters, what unshakable evidence the Confederacy Party has presented to us. And the Confederacy Party has apparently orchestrated the Polish protest of Polish truckers who have been blocking the Ukrainian-Polish border for 3 weeks now. The blockade must stop. Okay? Something must be done about this. The border can't just be blocked by Polish truckers. I can certainly understand why a Ukrainian counter-protest would form. It's ridiculous. Let's just move on. Okrzyki śmierć Lachom. Brak reakcji na groźby wobec Polaków nie jest tylko objawem słabości trzeciej RP, ale i zachętą do rozlewu krwi. Skomentował And ksiądz again, the current government doesn't care to do anything about it, and the new government that could potentially do something about it cannot form currently. So we are at an impasse seemingly right now. Isakowicz-Zaleski. Sytuację skomentowali także inni politycy, między Oh, the situation has been commented by other politicians. Let me hear it. innymi Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji. Oh, Witold Tumanowicz, a politician from the Confederacy Party. Oh, I really care about what that doofus has to say, what that jackass has to say. The Confederacy Party. The party with the biggest legitimacy of all the political parties in Poland. You know, the party of the 5 points. We don't want Jews, we don't want the European Union, taxes, abortion, and LGBT. That party. It really, whenever they speak, I tend to listen. Look at his face. Not to judge a book by its cover, but just look at this guy. Seriously. No, the government is actually legally stalling, and that's the worst part. The government is actually legally stalling. Just look at this guy. It's the typical Confederacy face. Such a friendly face as well. What a friendly photograph. Wystarczy brak zgody na uprzywilejowaną pozycję przewoźników z All that is necessary is the lack of acceptance for the overprivileged position of the Ukrainian drivers and a protest about throwing out of Polish people from the electronic queue, and the Banderite instinct wakes within Ukrainians. Fuck off. Incredible. Incredible. It always comes back to this shit. Ukrainy i protest wobec wyrzucania Polaków z ekolejki, a w Ukraińcach Is this part of like the standard transition period, or are they doing the equivalent of a filibuster? It's part of a standard transition period, but they're making it really difficult. That's the thing. They're just making the transition period really, really painful and difficult. And they are wasting time. budzi się banderowski instynkt, skomentował Tumanowicz. Tumanowicz, which basically his surname has the word Tuman, very fitting, which let's translate it to English. Tumanowicz, what a fitting name. God.
Okay, there's no translation of this word into English for some reason. So I'm just gonna look into the meaning. Tuman definition. A fool. Whatever. Come on. Yes. Stop. A fool. A derogatory term used about a person that's not very intelligent or talented. That's the one. That's the meaning that I'm looking for. A derogatory term used towards a person that's not very intelligent or talented. Tuman. That's part of this politician's surname. Tumanowski. Very fitting. Liczba ciężarówek w kolejkach przekracza 3,5 tysiąca. The amount of trucks waiting in line exceeds the number of 3,500. Na przejazd przez granicę trzeba czekać nawet kilkanaście dni, a w To cross the border, you need to wait even more than 10 days. sprawę na dobre zaangażowali się politycy. 5 And politicians have engaged into the matter for good. I mean, there are certain legitimate grievances that the Polish truckers have, okay? Like the fact that they have to wait for more than 10 years to return to Poland from Ukraine. But blocking the border is a bullshit method to get what they want, and the government is just weaponizing this. dni po rozpoczęciu protestu na parkingu w Chełmie zmarł ukraiński kierowca i się politycy. 5 dni po rozpoczęciu 5 days after the beginning of the protest at Chełmno, protestu na parkingu w Chełmie at the parking of Chełmno, zmarł ukraiński a Ukrainian driver has died, kierowca czekający na przekroczenie granicy waiting to cross the border w Drochusku. in Drohusk. Po tym zdarzeniu sprawą zainteresowało się ukraińskie MSZ. After this, the Ukrainian Ministry of Foreign Affairs has taken an interest in this whole mess. Let me just call it that. It's a fucking mess. W czwartek w ciężarówce zaparkowanej w miejscowości On Thursday, in a truck that's parked. Kosina w powiecie łańcuckim znaleziono ciało kolejnego mężczyzny, również Oh, another body has been found in a place near the border. Ukraińca. Another Ukrainian driver has been found dead. O zakończeniu akcji protestacyjnej raczej nie ma mowy. And there is no sign of the protest ending, of the Polish trucker protest. Polscy kierowcy wręcz ją zaostrzyli. In fact, Polish drivers have sort of made it even more, have escalated the protest. Od czwartku razem z rolnikami są również w Medyce, gdzie So from Thursday, together with farmers, they're in Medica, w poniedziałek ma zacząć się blokada terminala granicznego. where a checkpoint is supposed to be blocked starting Monday. Przewoźnicy przekonują, że walczą nie tylko o polską sprawę. The truckers are persuading that they're not only fighting for the Polish cause. W podobnej sytuacji mają być przedsiębiorcy z firm transportowych z innych przyfrontowych krajów Unii. So supposedly other frontline trucker companies are in the same situation, which is, again, I'm not sure how to respond to this, considering that somehow Slovakia has managed to find some solution to this, and the border is functioning normally now in Slovakia. And somehow the bullshit is continuing on the Polish border because, of course, Poland. Of course. Unii. Do zmiany porozumienia o ruchu ciężarówek wzywają również szefowie branżowych związków z Czech, Węgier, Słowacji i Litwy. We wspólnym ośrodku wzywają również innych przyfrontowych krajów Unii. Do zmiany porozumienia o To change the agreement about ruchu ciężarówek the movement of trucks, wzywają również szefowie the chiefs of transport companies branżowych związków z Czech, from Czech, Węgier, Słowacji Hungary, Slovakia, i Litwy. and Lithuania are calling for that as well. We wspólnym oświadczeniu podkreślają, że odcinają się od antyukraińskich postaw, a w
And in their announcement, they say that they're cutting off from anti-Ukrainian statements W ich proteście chodzi jedynie o przywrócenie równowagi na rynku. and that their protest is just about the return of a balance on the market. Najbliższą okazją do opanowania kolejnego polsko-ukraińskiego kryzysu The closest opportunity to find a solution to this the latest Polish-Ukrainian crisis będzie nadchodzące posiedzenie ministrów do spraw transportu will be a meeting of ministers of transport krajów członkowskich Unii Europejskiej. of European Union members. Kierowcy, którzy utknęli na granicy, będą The drivers that are stuck on the border ewakuowani przez will be evacuated ukraiński rząd. by the Ukrainian government, Jednak muszą pogodzić się z tym, że ich ciężarówka pozostanie na granicy. but they have to accept the fact that their trucks will remain on the border. Oh God. W tym celu chętni wypełniają specjalne ankiety. So they fill out special surveys to that end. And that's it when it comes to this news. The border thing is such a mess. And it's sort of a continuation. It's a sequel to the Polish-Ukrainian grain crisis thing, which was of course caused by the Polish government, Law and Justice. So I guess the current trucker thing is a nice little legacy of that bullshit, which is not nice. That's interesting. Decyzję podjęto, bo rządowi ukraińskiemu nie udało się wypracować kompromisu w dialogu The decision has been made because the Ukrainian government was not able to create a compromise in its dialogue with the Polish government. Serhii Derkacz. z władzami polskimi. Skomentował Sierhi Derkacz, wiceminister infrastruktury, dodając, że Vice Minister of Infrastructure. przewoźnicy cierpią z powodu działań kilku osób. And said that the drivers are suffering because of the actions of a few people. Do tego wszystkiego towarzyszą im mróz i inne niedogodności. And of course there's cold and other inconveniences. But then again, which government is Ukraine supposed to talk with? The current one that is on the way out, or the one that has not even formed yet? Okay. So I guess we're done with that news. I wonder if each of the news is enough for a separate segment. Phew. Gonna take a drink and then we're gonna continue with these exciting news. Oh.
Bułgarzy Bulgaria says enough, a big blow to Russia. mówią dość. Potężny cios dla Rosji. W środę bułgarski parlament głosował On Wednesday, the Bulgarian parliament has voted za ratyfikacją porozumienia z Ukrainą w sprawie the ratification when it comes to an agreement with Ukraine udzielenia Ukrainie dodatkowego wsparcia to wojskowego give Ukraine additional military support, technicznego. Decyzję technical support, poparło 152 parlamentarzystów. and the decision was sort of supported by 152 parliamentary members. That's pretty good. That's 57 good news. było przeciwnych i nikt 57 were against, nie wstrzymał się od głosu. and nobody sort of held themselves from voting. Umowa przewiduje dostawę przez Bułgarię 100 starych transporterów opancerzonych So the agreement sort of includes sending 100 armored transport vehicles, BTR-60 i Tier 60, istniejącego uzbrojenia, a także części zamiennych i wszelkich nadwyżek and sort of replacement equipment. MSW. Pojazdy zostały zakupione kilkadziesiąt lat temu przez The equipment was bought decades ago ówczesny bułgarski reżim komunistyczny. by the communist Bulgarian regime. Przeciwnicy tej decyzji z mównicy parlamentarnej argumentowali, że kraj The opponents of this decision have argumented that dostarczając Ukrainie transportery opancerzone by giving Ukraine armored transports, przekazuje miliard lewów i że pojazdy te powinny zostać wykorzystane do ochrony bułgarskiej they're basically saying that all this equipment should be used for the defense of Bulgaria, not be given to Ukraine. granicy. Z kolei według posłów, którzy opowiadali się za ratyfikacją And according to those who were for the thing, sprzęt, który ma 40 lat, nie będzie kosztował miliarda lewów i był na stanie MSW it won't cost much, and it has been just lying around the country for decades. zbyteczny. Bułgarzy nie ukrywają, że nie opłaca im się już przechowywanie tych The Bulgarians do not hide that it's becoming just unfeasible financially to just keep this equipment in storage pojazdów, a tym bardziej ich modernizację. or modernize, not to mention modernizing this equipment. So that's just a smart decision to just give it to Ukraine. Ukraińcy najprawdopodobniej będą wykorzystywać je do transportu wojska i wyposażenia na stosunkowo bezpieczniejszych terenach. So Ukraine will probably just use this equipment to transport personnel and equipment within its more safe territory, Ponieważ działania w pobliżu głównej linii frontu byłyby nierozważne. because using it near the more active front line would be unwise. To pierwszy raz, kiedy Sofia przekazuje Ukrainie ciężki sprzęt. It's the first time since the beginning of the conflict that Bulgaria is about to give any heavy equipment to Ukraine. Wcześniej wysyłano jedynie amunicję i Before only ammo wyposażenie. and no heavy equipment has been sent before. Bułgaria również zdecydowała się zaprzestać importu rosyjskiej ropy. And of course, Bulgaria has also decided to stop the import of Russian oil. Zgodnie z ustaleniami czołowych partii zostanie on wstrzymany w 2 etapach. It will be stopped in 2 stages. Od 1 stycznia zniesione zostaną kwoty From the 1st of January, eksportowe, a od export fees will be stopped, 1 marca na zawsze wstrzymany and from the 1st of March, zostanie import i rafinacja import will be stopped rosyjskiego forever. surowca. Bułgarzy nie chcą też uzależnienia od rosyjskiego gazu. And Bulgaria does not want to be sort of made dependent on Russian gas. Zgodnie z ustawą przyjętą pod koniec września jego przesył According to recently agreed upon ratification, przez odcinek Turkish Streamu należący do spółki państwowej Bulgartrans będzie obciążony cłem oraz opłatą there will be a tariff on Russian gas. tranzytową. Wspomniane opłaty ma ponosić Gazprom, który Gazprom is supposed to take on this cost. zarezerwował prawie całą przepustowość bułgarskiego odcinka. Uważany za prorosyjskiego prezydent Rumen Radew stwierdził, że ustawa zagrozi sytuacji finansowej
krajowego operatora i odwołał się do Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli Rosja i Gazprom przy tym nowym stanie prawnym będą chciały utrzymać się na bałkańskim rynku, będą musiały zgodzić się albo na znaczną podwyżkę cen gazu i utracić So if Gazprom wants to keep being on the market, they will either have to increase their price a lot, konkurencyjność, albo zminimalizować zysk. or they will have to minimize their, they will have to minimize their gains, financial gains. W ten sposób Bułgarom uda się ukrócić dominację rosyjskiego gazu na Bałkanach. So in that case, the domination of Russian gas will be sort of heavy limited. Ponadto Bułgaria zamknęła także granice dla wszystkich rosyjskich samochodów. Bulgaria has also closed the border for all Russian cars. Dyrektor Straży Granicznej kraju wyjaśnił, że The director of the border patrol has explained podobne ograniczenie dla ciężarówek w kraju obowiązuje już od that Russian trucks have been limited already kilku miesięcy. for a few months now. So that's it. I guess we're gonna finish up. Maybe we'll look at the next news on the next stream. Right? I guess.